Okay, guys, we got it. Czyli dzisiaj polecimy w kosmos. No przynajmniej spróbujemy. A poważnie? No poważnie, poważnie. A niby jak? To zapraszam na nasz kosmodrom. Czyli jesteśmy na miejscu? Tak, witajcie na naszym kosmodromie. Tada! No, dobrze. Zobaczmy, czy... Damy radę, spokojnie. Zaczynamy z taką rakietą. Będziemy wystrzeliwać te rakiety bezzałogowe na początek. No i Może zaczniemy lepiej. od takiej. To co potrzebujemy? Paliwo. Paliwo. Zaczniemy od tlenu. Z powietrza. Tyle wystarczy, spokojnie. I teraz ciekłe paliwo to będzie denaturat. A to proszę. Okay. Tak? Proszę. Opary nam wystarczą, więc cieczy się pozbędziemy. Że rakieta w wyrzutni, jesteśmy gotowi. Gotowa na odpalenie? Odpalasz? Odpalam. To ja odliczam. No to proszę. 5, 4, 3, 2, 1, start. No, ale wysoko to ona nie zaleciała. Orbity tak nie osiągniemy. Niestety. A wiecie, żeby osiągnąć orbitę okołoziemską, potrzebujemy no, znacznie większych prędkości. To ile na sekundę? Około 8 km Wow. na sekundę. Czyli daje to jakieś 28 tysięcy Ponad kilometrów na godzinę. Tak. No to trochę nam brakuje mocy. Także musimy chyba spróbować z innymi rakietami. Mamy? Mamy. No to kolejna próba. Idziemy. Czyli co? Próba druga. Rakieta zdecydowanie bardziej profesjonalnie wygląda, więc jest szansa. Potrzebujemy teraz odpowiedniego paliwa. Wcześniej mieliśmy paliwo gazowe, a teraz co będzie? Ocet? Wlewać? Tak? I róg obfitości pełen sody oczyszczonej. Czyli tym razem paliwo ciekło stałe. Tak, po połączeniu dojdzie do reakcji, która powinna zainicjować wystrzał rakiety. Czyli na razie wsypujemy tak, żeby się nie połączyły Na razie tak. te dwie substancje. Już jest wszystko. Dobra. No i co? Możemy Korek. zatkać. Masz korek? Nie mam korka. A ty masz korek? Nie mam korka. Nie wygłupiajcie się. Dobra, mam Kieszenie są duże. Okej. Odsuwamy się. No to co? Tak, no i próbujemy. No i co? Trzeba Nie ma poczekać. odliczania. No tak. Miała polecieć wysoko i poleciała nieźle. Ale to, Prawda, orbity nie osiągnęła, więc z tą orbitą mamy problem. no niestety, no cały czas jednak coś robimy nie tak. Potrzebujemy telefon do zawodowca. Hmm, Masz taki? mam. Mm. Halo? Tak. Mamy problem. Czekamy. Cześć, witaj. Na ziemi. Dzień dobry, jak u Was ciepło i słonecznie, co słychać? A wiesz, mamy problem. Jakoś nasze rakiety, które próbujemy konstruować, nie chcą latać. Czy możesz nam coś doradzić? Co robimy źle? Możesz jakoś pomóc? Na pewno ważnym czynnikiem jest paliwo. Musi być jakieś bardzo dobre energetycznie,
No ale najlepsze byłoby paliwo stałe, takie, które stosowane jest w prawdziwych rakietach. Próbowaliście? No z takim nie próbowaliśmy. Mamy jakiś pomysł? Ale jest A, jeszcze, mam jakiś przepraszam, pomysł? No. jedna ważna kwestia. Rakieta w drugiej fazie startu powinna poruszać się po brachistochronie, wzdłuż takiego toru, o kształcie brachistochrony. A cóż to jest ta brachistochrona? Zaraz Wam pokażę. 7 seconds into the flight. Engines beginning to rev up. Standing by for the throttle up call from Capcom Steve Brown. Popatrzcie, mamy tutaj dwa, tak naprawdę trzy różne tory i kulki. Te kulki mają jednakową masę. I teraz, jeżeli te kulki będę chciała spuścić wzdłuż tych torów, jak myślicie, która z nich dotrze najszybciej do podnóża? No tutaj w środku mamy najkrótszą drogę. To sprawdzamy. No właśnie. Jednak nie. Jednak nie. Czary mary. To zamień kulki. Pewnie coś Dobrze, jest z zamienię kulkami. kulki. Zamieniam je miejscami. Jeszcze raz. Ta na tor w kształcie brachistochrony, a ta prosty, najkrótszy, łączący ją z podstawą. I spuszczamy kulki. No to znowu ta poruszająca się po brachistochronie spadła szybciej. Dokładnie. No to jak możemy wyznaczyć taki tor, żeby nasze rakiety wznosiły się szybciej? No właśnie, to będzie nam potrzebne. Brachistochrona jest częścią cykloidy. Czy wiecie, jak ją narysować? Ja mam pewien pomysł. Zobaczcie. O. I tak to się robi. Ale jest jeszcze jedna ważna cecha brachistochrony, o której nie powiedziałam. Czy wiecie o tym, co się stanie z tymi dwiema identycznymi kulkami, jeżeli jedna z nich będzie spadać z wyższego położenia brachistochrony w stosunku do tej drugiej, która spada z niższego położenia? Która z nich teraz dotrze No szybciej? ta bliżej ciebie ma zdecydowanie krótszą drogę do pokonania. No właśnie, ta będzie pierwsza. Agnieszko? No pewnie. Dobrze. To eksperymentujemy. Jednak Równocześnie? równocześnie. No to spróbuj zamienić w takim razie. No zobaczymy. Zamieniamy je miejscami, ale co więcej, ta była wyżej, ta była niżej, prawda? Tak. To teraz zrobimy na odwrót. Tą damy niżej, zachowując tory, a tą damy wyżej. I słuchamy. 3, 2, 1, 0. Też Ponownie równocześnie. Znowu tak samo się stało. Żadne czary mary. Poradzicie sobie beze mnie? No myślę, że teraz już powinniśmy sobie dać radę. Świetnie, to ja lecę na kolejną misję. A my bierzemy się za Powodzenia. konstruowanie Wzajemnie. rakiet. No, to za radą eksperta zmieniliśmy rodzaj paliwa. Mamy tutaj dwie rakiety, jedna na paliwo gazowe, Pewnie wodór, tak, to jest wodór, a druga na paliwo stałe. Żółte gwiazdki. ale najpierw rakieta wodorowa. Zacznijmy od tej. A inicjatorem zapłonu będzie... Ląd. Tak jest. No to dobra. co? Odpalasz? Ja się To odsuwam. odpalajmy. Uwaga, 3, 2, 1, zapłon. Coś to chyba nie tak. Chyba nie o takie efekty nam chodziło. Chyba że wracamy do scen z filmów z Arnoldem. No ale słuchajcie, w historii podboju kosmosu i takie historie miały miejsce. Na przykład rakieta Falcon 9 podczas startu również spłonęła. Na szczęście w fazie prób. No nic, może zobaczmy jak rakieta na paliwo stałe się Spróbujmy, zachowa. może tutaj będziemy mieć więcej szczęścia. Może będzie lepiej. A może się teraz uda.
Takie rakiety trzeba umieścić w rurze, która dobrze jest unieruchomiona. I co? Odpalamy Musimy ląd. odpowiednio ją nakierunkować, no i odpalaj. No zapłon przebiegł pomyślnie, ale proces nie został zatrzymany w górze. I nastąpiła... Niestety kolejne niepowodzenie. A zaczynało się tak dobrze. Chyba ponownie musimy zadzwonić po eksperta. Houston, we have a problem. Hey, we've got a problem here. Houston, we have a problem. Ha, jednak słabo wam idzie beze mnie, co? Nie pomogła zmiana paliwa, Słabo. Dobrać paliwo to nie bułka z masłem, ale jak się okazuje. wiecie co? Przyniosłam tutaj takie paliwo. Miejmy nadzieję, że to pomoże w końcu wystartować rakietę. To pokaż. Działamy, wypróbujemy. Wyśmienita Coca-Cola. Wspaniałe paliwo. Jedna jego część, jeden Przejmuję. składnik. Drugi składnik to szaszłyk mentosowy. Piękny. Miam. Połączcie i działajcie. To ja mam młotek do uszczelnienia. No to próbujemy. Ups. Mission completed. Yes. No tak, start bezpieczny, lot stabilny. Co ekspert, to ekspert. Dzięki. Najważniejsze to właściwie skierować siłę odrzutu. Tak. A do samego lotu rakiety i może wrócimy jeszcze w jakimś odcinku do opisu. No tak. Ale wiecie oczywiście o tym, że na orbicie panuje stan ważkości. Ale mam do Was dodatkowe pytanie. Czy wiecie, gdzie w warunkach ziemskich można przez chwilę wytworzyć taki stan? W windzie? Sprawdźmy. Idziemy. To idziemy. No to jesteśmy, mamy wszystko. No, czujnik siły. Waga jest. Mamy. Wiecie co, to ja zostanę tutaj i zobaczę na Was z zewnątrz. No dobrze, ale jak to nagramy w takim razie? Ha. Wykorzystamy kosmiczną technologię. Wow. Dobrze, zmontujmy układ pomiarowy. Jest. To odpalam, jeszcze nie. Włączamy zasilanie i mierniki. Hello. Nie hello. Jeszcze musi się z kolei prowadzić, wytarować. A ty na tym układzie będziesz To jest drugi robił umiar pomiar pomiarowy. swojej masy. Proszę, 0,0. Ja mierzę nawet nie tyle masę, co samą siłę nacisku. Aha, ty siłę nacisku, masę my mierzymy. Tak, masę nie mierzymy. Dobra, No no to- to Czyli mogę zaczynamy. Proszę. rozpocząć pomiar? 62,9. Strasznie ciężki ten kombinezon. No widzisz? Ruszamy. No to start. Coraz 67. cięższy. Niesamowite. Ale Wraca wskazanie do tego poprzedniego. wróciło do poprzedniego. O, A na trzecim ważysz mniej. ciekawe.
Czyli im wyżej, tym jesteś Tym lżejsza? jestem lżejsza. No dobra, ale podczas hamowania ciekawe co będzie. Nie, wróciła. Wróciła. Dobrze. A, No to jedziemy To w co? dół. to jedziemy w dół. Sprawdzimy, jak teraz będzie to wyglądało. O, Czyli przy starcie twoja masa znowu się zmniejszyła. znowu się zmniejszyła. Ale wraca do... Wróciła. A Znaczy jak moja będzie- masa i masa kombinezonu. I znowu Tak. zwiększyła. A przy hamowaniu twoja masa i masa kombinezonu się zwiększa. Znowu się zwiększyła, dokładnie. To już w żadną stronę nie możemy pojechać. W bok się nie uda. Niestety. No to winą nie No damy okej. rady. No dobrze, ale skoro taka waga nie działa w windzie w warunkach próżni, braku grawitacji, no to jak wy ważycie się w kosmosie? Jest na to metoda. Chodźcie, pokażę wam. No aż jestem ciekaw. Zapraszam was do laboratoryjnej wagi kosmicznej. Wow, cóż to za układ? Właśnie, co my tu mamy? Pytaliście, jak w kosmosie waży się astronautów. Wyobraźcie sobie, że astronautą jest ten wózek. Ten wózek, którego nie będziemy nazywać astronautą, tylko po prostu już teraz wózkiem, przyczepiony jest do 2 sprężyn o znanych, stałych sprężystości. Wózek jest umieszczony na torze powietrznym, który będzie, w tej chwili jest nieuruchomiony jeszcze, ale po uruchomieniu będzie symulował nam warunki nieważkości. I zobaczcie, co się będzie działo. Po uruchomieniu toru powietrznego spróbujemy wychylić wózek z położenia równowagi. Możemy to zrobić teraz bez. Po wykonaniu jednego wychylenia i kawałka, jak widzicie, wózek wraca do położenia równowagi i przestaje się poruszać. Dlatego, że działa siła tarcia, które będziemy chcieli wyeliminować przez uruchomienie strumienia powietrza i zobaczycie wtedy, jak zachowuje się taki układ. Możemy uruchomić? Okej, to ja uruchomię. Czyli zmierzymy tego naszego astronautę, czyli ten Zważymy, wózek. tak, Zważymy, zważymy tak, w właśnie. magiczny sposób, tak naprawdę posługując się tylko informacją o tych 2 sprężynach i obserwując, w jaki sposób wychyla się z położenia równowagi ten wózek. Więc jeżeli go wychylimy, zobaczcie, jaki on zaczyna wykonywać ruch. Tor powietrzny wyeliminował nam siłę tarcia, stąd ten ruch przypomina nam tak zwany ruch harmoniczny, ruch oscylacyjny i wózek cały czas drga, bez żadnego zahamowania, bez czynnika hamującego. A, czy to ten wzór na tablicy, Dokładnie który tak. nam pomoże. Jest to równanie ruchu harmonicznego albo oscylatora harmonicznego. I teraz ja jeszcze raz unieruchomię wózek i to, co policzymy, to policzymy, ile w ciągu 10 sekund, albo nawet nie, jak dużo czasu potrzeba na to, żeby wózek wykonał 10 drgań. No to ja uruchomię stopę. Mamy bardzo dokładny stoper. Ja wychylam z położenia równowagi wózek, A ja będę liczył. To powiedzcie A Piotr start, będzie a ja liczył. odpalę czas. a ja powiem start. Dobrze. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, stop. No, takie 8,5 bym powiedział sekundy. Mhm. Zajęło 10 wychyleń. Czyli co, możemy teraz obliczyć masę. Tak. Dlaczego możemy obliczyć masę? Jest to równanie oscylatora harmonicznego i okres drgań takiego oscylatora harmonicznego zależy od jego masy i od stałej sprężystości. Masa jest masą naszego modelowego astronauty, czyli wózka, natomiast K jest stałą sprężystości układu z tych 2 sprężyn. Znamy stałą sprężystości tego układu 2 sprężyn, ona wynosi 44 newtony na metr. Bo Dla są całego dwie układu. sprężyny. Tak, dla całego układu sprężyn. Ona wynosi 44 newtony na metr. Okres drgań, 10 drgań 8,5 sekundy. było wykonanych w czasie 8,5 sekundy.
Czyli 8,5 sekundy musimy podzielić na 10. na 10. I w tym sposobem otrzymamy okres pojedynczego drgania. I teraz, Dobrze. mając już te parametry, te stałe, stałą fizyczną i tą stałą, którą zmierzyliśmy obserwując ruch wózka, jesteśmy w stanie, zobaczymy, jak dokładnie policzymy masę wózka. No to już liczę. Ile, Sławku, wychodzi? 0,806 Masa kilograma, czyli wózka 806 gramów. 8,06 gramów. Nie zastanawiamy się nad dokładnością wykonania takiego pomiaru, natomiast jesteśmy w warunkach ziemskich i możemy sprawdzić wyniki naszego pomiaru przy pomocy urządzenia, jakim normalnie posługujemy się na Ziemi do sprawdzania No, masy aż jestem ciekawy, czy i to wagi, rzeczywiście się czyli sprawdziło. za pomocą wagi laboratoryjnej. No to spróbujemy. Czyli mamy 0,0. Czyli cała reszta układu pozostała, czyli sprężyny. Sprawdzamy. No, słuchajcie, 801 gramów. Sprawdź, Piotrze. No, rzeczywiście. Nasz wynik to jest 801 gramów. Wynik masy zwierzonej na wadze, a to jest masa waga naszego toru powietrznego. Masa wyznaczona na pomocą pomiaru Na torze okresu. To rzeczywiście bardzo dobrze można zważyć. No i mówisz, że to Kosmonauta. ma zastosowanie w przestrzeni kosmicznej. Dokładnie tak. Zobaczcie, jak to się dzieje. No ale dlaczego w ogóle kosmonauci muszą się ważyć? Pobyt w stacji kosmicznej w warunkach nieważkości jest okresem bardzo tak naprawdę ciężkiej pracy dla astronautów, ponieważ organizm człowieka przyzwyczajony jest do życia w warunkach pola grawitacyjnego. Do takiej pracy są przystosowane nasze mięśnie. Chociażby zwykłe przechodzenie z miejsca na miejsce wymaga pracy mięśni i te mięśnie przyzwyczajone są do odpowiedniego wysiłku. Natomiast w warunkach nieważkości astronauci nie wykonują pracy, która wymagałaby aż tak dużego wydatku energetycznego, przez co masa mięśni może i tak naprawdę nie tyle może, co w warunkach rzeczywistych bardzo często maleje. I bardzo ważne jest kontrolowanie masy własnej po to, żeby kosmonauci w warunkach bardzo niedogodnych trenowali swoją masę mięśniową, między innymi. Po to ważne jest kontrolowanie masy ciała. No i w warunkach, kiedy nie możemy użyć wagi, fizyka pomaga nam. Dokładnie. I nie tak bardzo skomplikowane wzory. I sposób też I łatwy. sposób też. Wystarczy Faktycznie. znać stałą sprężystości naszej specyficznej, możemy powiedzieć nawet huśtawko, trampoliny i tylko znając tą stałą sprężystości i mierząc okres drgań takiego układu jesteśmy w stanie wyznaczyć masę wózka czy też astronauty. Piotrze, telefon do Ciebie. O. Tak? Dobrze. Dziękuję. Słuchajcie, mamy rakietę do wystrzelenia. O! To idziemy. Mogę iść z Wami? Zapraszamy. Koniecznie. Super! A myślałem, że będzie większa. No mimo wszystko zobaczysz, jak poleci. No dobra, to co, odpalamy? Tak, ale jeszcze chwilę. Mamy w środku wodę. Musimy jeszcze nabić odpowiednie ciśnienie powietrza.
Dobra. Nabite. Dobra. I teraz Odsuwamy proszę się. bardzo. Wystartujesz. Ja? Tak. Odliczam. 5, To stań tutaj. 4, 3, 2, 1, start. No ładnie, orbita osiągnięta. To już jesteśmy w kosmosie. Ale jest coś, czego chyba nie potraficie pokazać. Cóż takiego? Cóż takiego? Czarna dziura. Jak to? My nie potrafimy? My nie potrafimy, idziemy. Pewnie. Okej, czarna dziura to was ciągnie. I ja idę. Pa. Nic nie wciągnie, nic nie Nie wciągnie. idę z wami, pa. A! I to jest nasze pomieszczenie, w którym możemy zaobserwować model czarnej dziury. No tak. Mamy tutaj tak właściwie model czasoprzestrzeni. Mam tutaj dwa masywne obiekty, takie kulki. Po umieszczeniu do naszym modelu powodują one deformację, czyli pod wpływem masy następuje deformacja, odkształcenie czasoprzestrzeni. Każda z tych kulek powoduje odpowiednią deformację, odpowiednią dla jej masy. No i te leje wywołane przez te kule następnie schodzą się w pewnym punkcie i tak jak tutaj te kulki lądują w określonym miejscu, no co symbolizuje wzajemne oddziaływanie przyciągające, grawitacyjne tych dwóch kulek. Możemy to także zaobserwować w przypadku poruszających się tych obiektów. O, tutaj widzimy, że jeden oddziałuje na drugi. Tak, no wzajemnie na siebie oddziałują. No i finalnie mamy taką sytuację jak teraz, że znajdują się one w jednym miejscu, już teraz przyciągnęły się. No dobrze. A jak jest z czarną dziurą? Z czarną dziurą jest bardzo podobnie. Jest to rozmiarowo niewielki obiekt, natomiast bardzo, bardzo masywny, powodujący, no tak jak możemy zaobserwować tutaj na naszym modelu, no, znaczącą deformację czasoprzestrzeni. No i tak moje masywne obiekty te właściwie już w tym momencie nie powodują takiej deformacji, która by mogła przyciągnąć tę czarną dziurę, natomiast same są bardzo mocno przez tę czarną dziurę przyciągane, co możemy obserwować poprzez wpadanie tych kul do leja. Jeszcze ja mam taką czerwoną gwiazdeczkę. Czerwony karzeł. Czerwony karzeł, tak. Czyli jeszcze tak Też samo. przyciągnięta. No Czyli też. z małymi obiektami będzie też to samo. Tak. Czy to są małe obiekty, niewielkie masowo, czy cięższe? Właściwie to nie ma znaczenia dla czarnej dziury, ponieważ jednych i drugich masa jest bardzo niewielka w porównaniu z tą olbrzymią masą czarnej dziury. O, chyba coś jest nie tak. Czujecie to przyciąganie? No właśnie, jakieś się zaczęło. A nie mówiłam? Koleżanka i koledzy utknęli gdzieś w czarnej dziurze. No cóż, nie polecę na moją misję. Muszę ratować, nie muszę, ale chcę ekipę fizyki na planie, żebyśmy mogli się dowiedzieć, co przyszykowali dla nas w kolejnym sezonie. Trzymajcie za nas kciuki.